Szanowni Państwo, cały czas pierwszy dzień konkursu Adesari. Jesteśmy z bardzo wyjątkową parą. Uczestniczka konkursu Teresa Marut, sopranistka. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz jej akompaniator, czyli Tomasz Marut. Dzień dobry. Pianista, a jednocześnie jesteście parą i na scenie, i w życiu. I zanim przejdziemy do części historycznej, bo to już drugi pani występ na konkursie Adesari, to chciałem zapytać o to, jak się wam pracuje, kiedy łączycie życie prywatne z zawodowym. To jest, myślę, zawsze bardzo ciekawe. Czy potraficie to rozwijać, czy też jakoś jedno wpływa na drugie? Wydaje mi się, że to tak naprawdę pomaga, że jesteśmy razem, bo tych prób potrzebujemy często trochę mniej, ponieważ to zgranie nasze jest już gotowe. Czujemy siebie nawzajem, także ten element nam odpada i już możemy od razu przejść do pracy nad utworem, nad pomysłami i nad jakąś interpretacją. Łatwiej jest też zgrać kalendarze, szczerze mówiąc. Jak wygląda wasz proces przygotowywania się do takiego konkursu? Tak naprawdę wszelako, no bo to zależy też od tego, jaki utwór przygotowujemy. Na pewno bardzo trzeba się wgłębić w tekst, w tłumaczenie, coachingi językowe, bo śpiewamy w wielu językach, indywidualna praca, no a potem już praca razem. No i oczywiście lekcje z profesorkami moimi ukochanymi. A skoro, bo mówicie o tym, że łatwiej pewne rzeczy zgrać przez to, że to się tak łączy u was, ale czy też takie porozumienie czysto muzyczne jest przez to większe, czy też na przykład macie wobec siebie też jakieś takie duże wymagania? To zależy. Czyli nawzajem. To zależy. Czasami się nie zgadzamy z jakąś interpretacją i wtedy musimy dojść wspólnie do jakiejś po prostu, no, żeby zgodzić się razem z interpretacją. Tak, ale to tak jak w życiu, sztuka kompromisu, szukania kompromisów, znajdowania ich, to myślę, że potem na scenie również ma bardzo ważne znaczenie. A podczas występu macie jakieś takie sygnały, które sobie wysyłacie ze strony pianisty do śpiewaczki odwrotnie, które są takie bardzo wasze i przez to się lepiej rozumiecie? To tak naprawdę mąż by musiał powiedzieć. Ja czuję tylko to, że on czuje moje sygnały, że wie, że na przykład potrzebuje więcej czasu przed utworem albo kiedy potrzebuje więcej oddechu, ale już czy on wie, jakie to są sygnały, to nie wiem. Sygnałów rękami nie ma. Przechodząc teraz do drugiej części, powiedzmy historycznej, związanej z pani występem, to jest pani drugi występ na Adesari. Jestem ciekaw, czym on się różni od pierwszego, czego się pani przez te 2 lata nauczyła, kim pani była jako śpiewaczka 2 lata temu, a kim pani jest dzisiaj? No na pewno przez te 2 lata zdobyłam dużo doświadczenia, występowałam na różnych scenach, ale też nauczyłam się, jakie utwory są dla mnie dobre, jaki repertuar jest korzystny, jak go dobierać i to na pewno jest duża zmiana. I też zrozumiałam, że z moim pianistą, czyli moim mężem, będzie mi najwygodniej po prostu wystąpić w takim konkursie, gdzie tak naprawdę tych prób jest mało, a repertuar jest ogromny, bo mamy tutaj, ja jeszcze przystępuję do konkursu pieśni, więc jest 15 utworów do przygotowania, także ta pomoc ze strony męża i pianisty, któremu mogę w pełni zaufać, jest nieoceniona. Czy ten drugi raz sprawia, że tak emocjonalnie, wewnętrznie jest pani spokojniejsza, czy też raczej trema jest większa właśnie dlatego, że jest większa presja? No bo trochę jest oczekiwanie, że jest pani bardziej doświadczona teraz. Spodziewałam się, że trema będzie mniejsza, ale jest zdecydowanie większa i faktycznie no, czuję jakąś taką presję. No tak, zdecydowanie jest większa. Może też jakoś więcej występów mam za sobą, dlatego też ta trema często przychodzi tak naprawdę coraz większa. Tym razem poza Mozartem był Verdi i jak zwykle standardowo, dlaczego taki wybór? Gilda to jest moja ukochana partia operowa. Naprawdę nie ma dla mnie doskonalszej opery niż Rigoletto Verdiego i ja bym tam nie usunęła żadnej nuty, żadnego taktu w całym tym dziele i dlatego też ta Gilda jest tak bliska mojemu sercu. Ja to czuję po prostu w pełni. No a Mozart jakiś, czy jest trochę inny niż był wtedy 2 lata temu? Czy do tego Mozarta inaczej pani teraz podchodzi? Inaczej na pewno podchodzę do tego Mozarta. Myślę, że trochę dojrzalej. Jest to aria bardzo piękna, pokazująca kunszt Mozarta w pełni i to, jak on rozumiał śpiewaków tutaj też bardzo widać. Jest to też aria, która nie jest tak często wykonywana. Przypomnijmy, co to było? To było Nel grave tormento, czyli aria Aspazii z Mitridate re di Ponto.
A jeśli chodzi o kwestie pianistyczne w tych dwóch utworach, to jak tutaj i Verdi, i Mozart? Tutaj nie występowały ze względu na to, że to były wyciągi fortepianowe z partii orkiestry, to troszeczkę była praca o tyle utrudniona, że w nutach nie miałem bezpośrednich wskazówek pianistycznych, ale myślę, że w kolejnych etapach, gdzie będą utwory napisane już stricte na fortepian i głos, to będzie większe pole do rozmowy. I właśnie ciekawi mnie przy tych dwóch też kompozytorach, jednak zupełnie różnych, jak Verdi i Mozart, skoro nie ma tych takich bezpośrednich jakby właśnie pianistycznych wskazówek, to co na fortepianie gra się łatwiej w tym wypadku? Mi się wydaje, że to nie ma w tej konkretnej materii słowa łatwiej czy nie łatwiej, ze względu na to, że moja rola wtedy polega na odwzorowaniu niejako stylu kompozytorskiego, pisania na orkiestrę dwóch skrajnie różnych kompozytorów. Wiadomo, partia w Mozarcie jest dużo skromniejsza w brzmieniu niż Verdim, ale wydaje mi się, że wyobraźnia dźwiękowa związana z rozumieniem muzyki symfonicznej miała tutaj duże znaczenie. Bardzo w takim razie Państwu dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach. Również dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.